Dzień dobry. No pierwszy mroźny dzień, znaczy w sensie przymrozki w nocy. Tam widać białą, oszronioną łąkę tam w dole. Nawet psiowóz zamarzł. Ale ma być w sumie w miarę ciepło dzisiaj. Do kilkunastu stopni. Byle tylko słońce wyszło. No to co? Ruszamy. Trzeba to dokończyć. Co, malutki, zimno. Jak ty wyglądasz w tym ubranku? Nie wstyd ci. Dobrze, zanim przejdę do remontu, to jeszcze wykonam jedną rzecz. Kto tam? Dzień dobry. Dzień dobry, nie powiedziałem też. Czyli ogacę styropianem przyczepę, żeby nam tam już nie wiało. Standardowo zdejmuję to na wiosną, na lato, żeby tam był przewiew i nie zbierała się wilgoć. Ale na zimę można już to zabezpieczyć, żeby było mniej narzekania, że jak jest? Krótko jest przecież. A dla kogo ten wywiad? Idź mi stąd, przecież wszyscy się będą z ciebie śmiali. Malutki, jak ty wyglądasz? O, Gulliver się z ciebie nabija. Idę, malutki czeka na spacerek. Tak? Pięknie się ubrał, cieplutko. Idziemy się przejść. Gulliver nie idzie. Wiesz, jak się psy inne zobaczą, to zobaczysz. Będą zazdrościć. Tak, wyśmieją. Chodź, idziemy tędy. Tam idziemy do lasu? To chodź, pójdziemy do lasu. To kanonada żołędzi z dębu. Wszędzie pełno grzybów i żołędzi. O, Gulliver już też idzie na spacer. W lesie jeszcze całkiem nie jesiennie, a nie, przepraszam, jest piękna przebarwiona gałąź. Widać wodę w stawie leśnym. Teraz rozgrzewający spacerek w górę. Cześć pracy. O, jakie masz piękne pajęczyny.
na plecach i na czapeczce. Elegancko. I zrobione. Głównie chodzi po prostu o to, żeby wiatr nie wwiewał się pod przyczepę i nie chłodził nam podłogi. I to już jest sprawdzony patent. To faktycznie działa i powoduje, że możemy trochę zaoszczędzić na gazie. No dobra, no to wracam do murowania. Malutki, nie piszcz tam, co chcesz. Oj, ty biedaku, ty. Czemu taki masz nosek brudny? Co robiłeś? Oj, ładnie wyglądasz w tym ubranku. On marznie bardzo. Jednak ma tą krótką sierść, jest taki zmarzluch. A jak ja tu pracuję na zewnątrz, no to nie ma takiej opcji, żeby on sobie siedział w przyczepie. On musi być ze mną, więc go tak ubraliśmy dzisiaj. Ale już wychodzi słonko tutaj, więc myślę, że będzie cieplej. No to wracam do tego murowania. Ja myślę, powiem wam, że ta przerwa też wynikała trochę z tego, w tym remoncie przerwa, że mnie zmęczyła ta praca. I myślę, że troszeczkę źle do niej podszedłem, bo jakby po kolei taki mur to jest szereg różnych etapów, które trzeba wykonać. I lepiej chyba jednak będzie, jak ja te etapy po prostu wykonam w całości, czy w dużej części i dopiero przejdę do następnego i do następnego, a nie tak jak do tej pory robiłem, że wyczyściłem sobie trochę kamieni, wyczyściłem trochę cegieł, zrobiłem trochę muru i tak skakałem po prostu z jednej pracy do drugiej. A chyba lepiej będzie, jak ustawię sobie warsztat pracy i no może najpierw trochę tu uporządkuję, zrobię miejsce do tej pracy, ale tak, wyczyszczę większą liczbę kamieni, będę miał wtedy łatwiej wybierać te, które potrzebuję. Wyczyszczę też większą liczbę cegieł, no bo te cegły, które ja mam, to są cegły rozbiórkowe, trzeba je przeglądać, podczyścić, wybrać właściwe, niepęknięte, takie, które ładnie dźwięczą. I wtedy będę może mógł usiąść do muru i zrobić większy kawałek za jednym razem, a nie przerywać non-stop pracę, bo cegieł mi zabrakło i muszę doczyścić, czy nie mam właściwego kamienia i muszę odpalić tą myjkę i kilka kamieni wyczyścić. Może tak będzie to lepiej dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia i higieny pracy. O, ale ładnie, żeś się ustawił, słonku, i piszczysz, bo co? O, piłeczka, tak? Rzuć, panie, piłeczkę. No ale żeby ci rzucić, to musisz mi ją dać. A jak mi jej nie dasz, no to ci nie rzucę. No co? Fajna piłeczka, nie chciałbyś jej dawać. Aha. Zobacz, ja jej nie potrzebuję, ja ją wyrzucam. No i po co mi ją przynosisz? Przecież ja ją wyrzuciłem. Nie chcę jej. No, tak to nie popracujemy. Dobra, porządeczek. Pierwszy krok.
ty. Ciekawe, co to za bąbelki w dużym stawie. Czy to skrzek? Pływak żółtobrzeżek. Takie grzybki z pieskiem znaleźliśmy. To malutki na drodze naszej.
dobry. Dzień dobry. Nic nie przybyło. Nic. A miało przybyć coś? Co miało przybyć? No nie wiem, ty powiedz, co miało przybyć. Zobacz, jaki ładny kamień. Czerwony. Ładny, nie? A tak, tu jakiś kamień. No. Patrz, jakie równiutkie płytki chodnikowe. Płaskie. Bardzo ładne, ale to może tutaj na podmurówkę to ich szkoda. A powiedz Może mi, do stawu. bo to jest kamień. Co tu się w nim odcisnęło? To nie jest beton, to jest kamień. To ta linia? No cały taki jest gładziutki. Aha, Jakby jakieś kółko. no tak. Niby coś skamieniało. A tu masz dwa kamienie do stawu. Jak je ustawisz tak bądź tak, To będzie poidełko w środku. no Ale i te są do stawu, te płaskie, takiego skakania po kamieniach, z kamienia na kamień. ja ci poskaczę z kamiennikami. Tak, jasne, ja będę potem odszkodowania płacił. Co niesiesz? Papryki? No tak. No dobra, trochę tych kamieni jest. Tu jeszcze zostały, ale to już zostały takie, jak się przyjrzałem, których i tak do muru nie wykorzystam. Bo albo są to bardzo nieregularne kawałki, nie chce mi się po prostu już ich czyścić, bo nie ma po co w sumie. Albo takie duże głazy, których też nie wykorzystuję. No i zostało jeszcze trochę takich betonów. Tamte kamienie są czyste. No i dobrze, że tak zrobiłem, że wyczyściłem od razu większą ilość, bo okazało się, że na dnie tej sterty było najwięcej takich kamieni ładnych, w miarę równych, prostych i płaskich. A swoją drogą fajnie wygląda, jak przyrastały te warstwy tego kamienia. Także sporo mam takich fajnych kamieni, które nadają się do muru. Jest trochę takich kamieni, które nadadzą się do stawu. I tu też jest jeszcze sporo kamieni takich, które do murowania jak najbardziej się nadadzą, co malutki właśnie potwierdza. Zajęło mi to, nawet nie myślałem, że tyle czasu to zajmie, 7 godzin stania i mycia. Wystarczy na dzisiaj. Jutro z kolei zajmę się cegłami. Muszę policzyć, ile tych cegieł potrzebuję. Podejrzewam, że z 200 to wyjdzie na około, ale to policzę i dokładnie tyle sobie już też jutro przygotuję. Będzie, że jutro chyba za długo to nie popracuję, bo jakieś deszcze zapowiadają. No dobra. To czas na relaks. Co malutki? Czas na relaks? Czas na relaks? Daj piłeczkę. No daj. No daj. Dawaj. Nie, to nie. Przeniosłam sobie papryki tutaj koło przedsionku, żeby je na noc wstawiać do środka, bo już coraz zimniejsze noce. Być może te papryki już się nadają do zebrania. Nie wiem, bo się nie znam. Możliwe. Ta jeszcze na pewno nie. Ciekawe, czy dojrzeje. No i te jeszcze nie. Dzień dobry. Nie jest ci zimno, malutki? No dzisiaj to jest chłodno i wieje wiatr. To co, teraz zajmę się cegłami. Przygotuję sobie hurtowo cegły. Jak policzyłem, na tamtą stronę domu poszło mi 70 cegieł. To na całość potrzebuję około 300 cegieł. To będę je przewoził tu i tu będę je szlifował, bo za tą stodołą jest w miarę zacisznie. Trochę tu zawiewa, ale nie aż tak bardzo jak tam dalej, tam pod traktorkiem. To co? Działam.
maseczka. Tak w sumie to ja wam nie powiedziałem, co ja tu robię. Znaczy, czyszczę te cegły w ten sposób, że no po pierwsze to w ogóle sprawdzam, czy dźwięczą, czy są dobre. Po drugie, ponieważ one są chyba ręcznie robione, ręcznie formowane, to one mają takie wystające ranty, o tak jak tu, nie wiem na ile to widać. I ten rant powoduje, że te cegły nie da się tak ładnie ułożyć i sunąć. Czasami wystaje też tutaj taki guz na powierzchni i wtedy z kolei nie mogę dosunąć tej cegły tam do tego szalunku drewnianego. No i oczywiście patrzę też na ten front, czyli na tą powierzchnię, która jest widoczna. I tak jak w takim przypadku tu, gdzie mam trochę jeszcze starego wapna, tu jest jakieś wgniecenie, no to próbuję tą powierzchnię zeszlifować. Jak uda się ją zeszlifować tą tarczą, to mam taką tarczę diamentową, no to wtedy jeszcze jest jeden etap, no bo tak wygląda taka powierzchnia po doszlifowaniu. Widać na niej te
te miejsca, gdzie to było, gdzie ta tarcza pracowała. Więc to jeszcze papierem ściernym leciutko docieram, tak żeby finalnie mieć tą powierzchnię gładką, o, tak jak tu. Nie do końca, no ale to nie będzie się rzucało w oczy. Natomiast część tych cegieł, to akurat jest nie ta strona, ale o, na przykład tak jak ta strona, czy ta, to są też te strony czołowe. Zostawiam w oryginale, dlatego że to ma być stara cegła, która zachowywała się przez lata w różny sposób. Gdzieś się tam odłupała, no to po prostu ma sprawiać wrażenie takiego muru, nie z nowej cegły kupionej w składzie budowlanym, tylko faktycznie ze starej cegły. Także trochę z tym jest zabawy. Robię to już powiedzmy pół godziny i mam, ile tu jest? 8, tu się mieści 10 w rządku, czyli mam jakieś 24 cegły zrobione, a potrzebuję ich prawie 300. No to działam. No dobra, zaczyna padać, więc przerwa i to już do końca dnia będzie padało i północy, więc do pracy wrócę jutro. Mam 177 cegieł, to na jakieś 2/3 domu wystarczy. Gorzej, że tam mi już niewiele zostało tych cegieł, znaczy może tam będzie jeszcze z 100. Powinno wystarczyć. No to jutro, jak pogoda pozwoli, to powinienem zacząć już murować. Dzień dobry. No to mam trochę materiału. To można ruszać z murem. Czyli co, najpierw rozciągnę sznurek. Zobaczę, czy ten dom czasem się tutaj nie przekrzywił, nie usiadł środkiem. Nie powinien, ale na wszelki wypadek. No a potem jeszcze pomyślę, czy udałoby mi się tak samo jak z tamtej strony wyjąć te środkowe bloczki, tak żeby już teraz murować całość, bo to jednak zawsze jest łatwiej i lepiej. Dom teoretycznie, oprócz tego, że jest oparty tutaj w środku na tych bloczkach, to on jest jeszcze oparty na tych dwóch belkach, na tej belce i na tej belce. Także mógłbym zostawić go na tych dwóch belkach, a jak muruję, to po prostu je omijam. Później jak je odkręcę, to wtedy od środka już sobie domuruję te dwa małe fragmenty. Aha. No dobra, no pomyślę. Tak rzeczywiście byłoby najprościej. Tu jeszcze tylko trzeba się zastanowić, bo żeby to przewiązanie miało sens w tym miejscu, to dobrze byłoby jednak te bloczki odsunąć, tak. No odsunąć jeszcze z 10 cm od tego rogu, tak żebym trochę też mógł pojechać murem wzdłuż tej ściany. No to działam.
ciężkie. Filmujesz, a może mi to krzywo tu wyszło. Dlatego pilnuj się, bo filmuję. I prosto rób. Czego szukasz, Gulliver? Tu są kamienie, nie ma tutaj deseczek. Nie sikaj, Gulliver, na kamienie. Zaraz ci powiemy, czy prosto, czy nie prosto. No nie wiem, czy to jest dobrze. Gulliver zaraz się przyjrzy, sprawdzi i powie. Tak, mały? Dobrze jest? Dobrze jest. No dobrze, to mam gotowe. Udało się to tak zrobić, jak chciałem, czyli że cały już ten narożnik mogę murować. On się trzyma na tej deseczce. No taka, to jest sosnowa deseczka, myślę, że jest mocna. Zacznę tutaj kontynuować ten mur, czyli potrzebuję trochę takich wysokich kamieni.
prawda? Jak myślicie? Moim zdaniem jest ok. No to jest kamień, no co ja poradzę. Idealnie nie będzie. No dobra, to tyle ułożyłem. Zajęło mi to 4,5 godziny. Tylko teraz muszę zrobić przerwę
dlatego że tu akurat muszę położyć takie większe trochę kamienie, a ta zaprawa jeszcze nie związała, więc muszę odczekać. Wyczyszczę też już jutro, bo jeszcze mokra jest ta zaprawa. Jak na początek po długiej przerwie nie jest źle. Natomiast no, kłopot mam trochę z tymi kamieniami. Nie jest wcale łatwo już teraz dobierać ładne kamienie. No, przyjąłem taki system układania, że te kamienie są na płasko. A wcale takich płaskich kamieni to ja za dużo nie mam. I trochę się schodzi, zanim znajdę jakiś właściwy kamień, bo albo za płaski, za cienki, albo za gruby, albo za szeroki i tak dalej. Ale dobra, nie narzekam. Jest październik i to pewnie będzie już jakiś jeden z ostatnich obiadów z własnych warzyw. Tylko dlaczego znowu takim kosztem? To jeszcze na koniec jesienne porządki w ogrodzie. Uprzątnęłam ten fragment pod domkiem, pod stajenką. Rosły tutaj pokrzywy i różne rośliny pionierskie. Zostawiłam jeden żywokost i zostawiłam fireletkę. I posadzę tutaj naparstnicę, którą hodowałam sobie od wiosny. Posadzę też malwy. Jedna sadzonka taka całkiem sensowna. Te kolejne to jakieś miniaturki, ale a nuż dadzą radę. Mam tu też goździki. A przede wszystkim mam od naszych przyjaciół Kingi i Tomka mnóstwo cebul. Te cebulki krokusów są pamiątką z ich ślubu. Niech miłość kwitnie, Kinga i Tomek. Bardzo dziękuję za te cebulki. Tutaj będą, mam nadzieję, miały się świetnie. Co jeszcze? Ogarnęłam tutaj ten teren, wyzbierałam spady spod jabłoni i tą rabatkę, tą gildię jabłoni trochę uporządkowałam. A w warzywniku usunęłam już wszystkie pomidory. Oczywiście nasturcja zarosła mi wszystko. Chciałam wysiać poplon i oczyściłam sobie jedną grządkę, żeby ten poplon wysiać. O, właśnie tą. Tutaj rosła fasolka wcześniej, tam fasola tyczna. Co tu jeszcze rosło? No rosną teraz jarmuże, których jeszcze nie obrywałam liści. Pewnie będą sobie tutaj zimować. Rośnie też lubczyk. Przesadziłam go z tej grządki, no bo to muszę porządnie odchwaścić. Tu rosły dynie, już też sprzątnięte, jeszcze została cukinia, ale chyba też ją usunę, bo nie sądzę, żeby jeszcze ta malutka cukinia podrosła. Zresztą takie malutkie cukinie też są bardzo smaczne. Także tak to się prezentuje teraz. Ostatnie kwiaty cyni. Piękny kolor ma rozchodnik. Nie wiem, czemu on mi się tak pochyla tutaj nad tą grządką. Może dlatego, że rośnie tak po skosie. Naparstnice posadzone. Okazało się, że tam mam trochę więcej sadzonek niż dwie. Posadzone też już cebule, większe cebule, chyba narcyzów. I tak rozplanowałam sobie posadzenie tych małych goździków i cebulek krokusów. Tu są malwy, a tutaj to już wiosną posadzę słoneczniki, posieję kosmosy. Taki jest plan. Dzień dobry. Chyba właśnie kończy się 30-godzinny deszcz. Taki momentami słaby, momentami całkiem silny, ale od 30 godzin w zasadzie bez przerwy. Także nic tutaj dalej nie zrobiłem. Mam nadzieję, że po południu
Jak już to trochę obeschnie, to przynajmniej doczyszczę tą fugę i kamienie, żeby mi to nie zaschło. Pada non stop, ale dobrze. Przynajmniej nam w stawie wody przybędzie. Stąd tak do końca stawu nie widać, on jest tam tutaj za tą cześnią. I to ciekawe, czy jest woda w strumieniu. Pójdę, sprawdzę. No, w tym stawiku to nawet sporo wody przybyło. I tak jakby była czystsza. A jak to wygląda w strumieniu? Czy coś tu płynie? Płynie. Fajnie. Płynie i to taka całkiem czyściutka woda. No i super. Mam nadzieję, że to już oznacza, że ten strumień będzie płynął dłużej. Nie wyschnie nam za 2 dni. No, rewelacja. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.